Przed wyjazdem na przeprawę promową w Świbnie mamy kilkadziesiąt minut na spacer po Sobieszewie. Na jednym z budynków znajduje się mural przedstawiający niektóre ptaki osiadłe na wyspie Sobieszewskiej. Oprócz pospolitych mew można tu spotkać ostrego jada, mysi królika, lodówkę, sieweczki obrożne, biegusa zmiennego czy ukrywającego się w trzcinach potrzosa i wąsatkę. Większość dawnych domów rybackich zamieniono na domy letniskowe, bo Wyspa Sobieszewska szczyci się najdłuższą i najszerszą plażą w Gdańsku, rozciągającą się na długości 11 km. Działają tu 3 kąpieliska strzeżone: Gdańsk-Sobieszewo, Gdańsk-Orle i Gdańsk-Świbno. Oryginalny plan Wyspy Sobieszewskiej wykonany jako mozaika. Wzdłuż Martwej Wisły biegnie ścieżka spacerowa. Można z tego miejsca przyjrzeć się, jak podnosi się zwodzony most stulecia odzyskania niepodległości Polski. Jest to największy most zwodzony w Polsce. Most ma 181,5 metra długości i pozwala przepłynąć bez otwierania jednostkom o wysokości 5 metrów. Otwiera się go kilka razy dziennie w określonych godzinach. Most jest częścią drogi wojewódzkiej do Świbna i dalej w kierunku Krynicy Morskiej. Ulica Nadwiślańska prowadzi do Górek Wschodnich i rezerwatu Ptasi Raj. W Sobieszewie jest wiele takich restauracji z ogródkiem nastawionych na obsługę ruchu turystycznego. Nie dziwi zatem nazwa głównej ulicy Sobieszewa. To ulica turystyczna. Na początku czerwca jest tu jeszcze pusto. Dochodzę do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i zawracam, bo już nie zostało wiele czasu. Na skwerze przy ulicy Turystycznej znajduje się współczesny pomnik w postaci tablicy granitowej upamiętniający poległych w czasie II wojny światowej. Odsłonięto go w 1984 roku. O tej porze obficie kwitnie piękne drzewo złotokap. Zamknięte są jeszcze niewielkie punkty z goframi, lodami i napojami. Te obiekty czekają na otwarcie sezonu turystycznego. Ruszamy w stronę Świbna. To niewiele ponad 7 km drogi wojewódzkiej 501. Wzdłuż drogi biegnie międzynarodowa trasa rowerowa R10 Eurovelo. Dojechaliśmy do lewego brzegu przekopu Wisły. Jak już wiemy, wykonano go pod koniec XIX wieku. Powstała wówczas potrzeba przeprawy promowej przez Wisłę, aby skrócić drogę z Gdańska do Krynicy Morskiej. Prom kursuje od maja do września,
od godziny 7 rano do 21 co pół godziny, a przy dużym natężeniu ruchu non-stop. Obecnie można się przeprawić między miejscowościami Świbno i Mikoszewo nowoczesnym promem zbudowanym w 2006 roku. Przeprawa trwa około 5 minut i jest płatna. Cena wynosi od 5 zł za pojedynczą osobę do 200 zł za autobus wraz z pasażerami. W pobliżu promu krąży stado kaczek krzyżówek. Na horyzoncie widać miejsce ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej. Prom skraca drogę z Gdańska do Krynicy Morskiej o 23 km. Od strony Mikoszewa nie ma stałych godzin odjazdu. Chętni czekają zatem, aż prom się opróżni, a ci, którzy się na niego nie dostali, czekają, aż będzie miejsce w kolejnej przeprawie do Świbna. Prom ma nośność 90 ton. Na jego pokładzie znajduje się miejsce dla 100 pasażerów i 21 aut. Napędem tego promu linowego jest wysłużony holownik Kleń, zaprojektowany w latach 50. XX wieku przez magistra inżyniera Tadeusza Buczkowskiego i zbudowany w krakowskiej Stoczni Rzecznej. Holownik wszedł do służby w 1966 roku i dziś jest własnością prywatnej firmy Wodnik z Gdańska. Możemy dokładnie prześledzić, jak przebiega proces odbijania i holowania promu. Stali mieszkańcy Sobieszewa i Stegny, podróżujący samochodem, płacą połowę ceny po okazaniu identyfikatorów. I choć prom jest prawie pusty, rusza do Mikoszewa, gdzie czekają już podróżni udający się do Gdańska. Holowany prom przesuwa się po linie. Po kilku minutach prom wraca do Świbna. Przeprawa promowa to dla turystów duża atrakcja i w sezonie jest z pewnością wielu chętnych na taką przeprawę. My natomiast ruszamy do Przegaliny, aby obejrzeć zabytkową śluzę.